Siemanko, ja już po całym dniu, ale nagrać Q&A dla Was muszę, ponieważ padło wczoraj parę pytań, dość bardzo rzeczowych pytań, no i jest środa, także dzisiaj rano wlatuje Q&A, a wieczorem wszystkich zapraszam na live'a. Dobra, no to startujemy. Czy Lala... O, inne przeczytałem, nie z tego się ale tamtego nie przeczytam. Czy Lala jedzie z tobą do Indii? Tak, jedzie. Jedzie ze mną do Indii, którego dokładnie tam będziemy, to nie wiem, jakoś 4, 5, już powinniśmy być na miejscu, czyli od soboty, to będzie chyba jakoś 7, startuje nowa seria z Indii, także wszystkich serdecznie zapraszam. Czy męczy Cię jazda na motorze przez tyle dni, bo mamy podobny plan z bratem? Tak, męczy. Dzisiaj już po prostu mnie tak wykończyło. Nie wiem, czy prawdopodobnie nie będzie to dzisiaj mój ostatni dzień i że jutro już wsadzę, już przejechałem co mam przejechać oczywiście, już zakończyłem, jutro zobaczycie 2 ostatnie odcinki, jutro jeden i kolejny jeszcze będzie, to będą 2 ostatnie z trasy i to by było na tyle. Później wracam do Hanoi na 3 dni, załatwiam co mam załatwić i lecę dalej. I tak to wygląda. Ale zmęczyło mnie, naprawdę mnie zmęczyło. No, przejechałem ponad 2000 km. Jakbym sobie nie skrócił, to byłoby 3000 km ponad. No jest to męczące, przyznam. Motorek miałem bardzo świetny. Ta Honda XR 150 jest świetna do jazdy, po prostu petarda. Tyłek nie bolał, przy 30 km nawet tyłek nie bolał, było super. No ale już wiecie, no już zmęczenie materiału po prostu jest. Tak to wygląda. Jak często palisz? Bardzo rzadko, naprawdę bardzo. Jak byłem młodszy, to częściej paliłem, a teraz już bardzo rzadko. Jakoś już mi to nie sprawia takiej przyjemności jak kiedyś. Czy jest miejsce, które najbardziej chciałbyś odwiedzić? Tak, Polinezja francuska, na pewno. Ale chcę i odwiedzę. Nie wiem jeszcze kiedy, nie planuję na razie, ponieważ mam inne plany, ale na pewno odwiedzę. Ile dostałeś mandatów w aktualnej wyprawie, ile razy Cię zatrzymali? 0 i 0. Ani raz mnie nie zatrzymali i ani raz nie dostałem mandatu ze względu na to, że mnie nie zatrzymali. Tak to wychodzi. Nie wiem, czy miałem szczęście, czy nie, ale po prostu ani raz mnie nie zatrzymali. Teraz, poprzedni raz jak jechałem, to też ani raz. Także ludzik. Czy zamierzasz skończyć podróżować i osiedlić się w Tajlandii? Co wtedy z kanałem? Nie wiem, no to na pewno jeszcze parę lat do przodu będzie trwało, jak sobie będę podróżował i będę prowadził ten kanał. No a później może przebranżowy po prostu na coś innego, jeżeli nie będzie tych podróży, chociaż sądzę, że jeszcze parę lat będą. Coś się wymyślę, no na pewno go nie zostawię, no bo wiadomo, kanał będzie rozwinięty już do takiego poziomu, że będzie przynosił mi jakiś stały dochód, to nie da się tego po prostu tak orzucić, no nie ma szans. Czy Wietnam? Aha, czemu Wietnam, Indie, nie jakiś inny kraj, co jeszcze nie było? Pozdrawiam. To jest dobre pytanie. Wietnam ze względu na to, że po prostu jestem blisko Tajlandii i blisko Indii, znaczy blisko, no w Azji po prostu. Nie opłacało mi się na przykład lecieć do Ameryki Południowej, co planuję pod koniec roku, no że po prostu z powrotem później do Indii tu nie wracać, żeby nie lecieć przez cały świat znowu. A poza tym powiem Wam szczerze, że brakowało mi przygody. Bardzo mi brakowało. Po 4,5 miesiącach siedzenia w Tajlandii ja po prostu musiałem mieć jakąś przygodę, jakąś wyprawę. No i Wietnam na motocyklu to było to, czego potrzebowałem. Co mnie już zmęczyło, bardzo mnie zmęczyło. No ale czuję przynajmniej, że to zrobiłem, że było super, naprawdę świetna seria wyszła. Jeśli ktoś nie widział jakiegoś odcinka, sprawdźcie, szczególnie ostatnie parę i do przodu też będą świetne po prostu, widoki niesamowite. No i tego mi brakowało. Zrobiłem to, jestem szczęśliwy. A Indie dlaczego? Indie dlatego, że ze względu też Ala chciała lecieć do Indii, a dla mnie, ponieważ jeszcze dużo jest tam do zobaczenia, dużo do pokazania. Chcę zobaczyć, co się zmieniło w ostatnie te prawie 3 lata, co tam nie byłem, 2,5. Dodatkowo ludzie bardzo się interesują Indiami, dobre wyświetlenia są na kanale na Indiach, to też jest powodem, żeby troszkę odbudować kanał przez to, co w Tajlandii po prostu padło. I co dalej? O, czekajcie chwilkę, obiad. O, i pani akurat przyniosła moją kolację. Sorki wielkie. No i dokończając te Indie właśnie. Indie bardzo ludzie interesują, mało kto do Indii jeździ. To jest kierunek, że ludzie lubią go oglądać.
no bo jak już zobaczą, to już tam mało kto się wybierze po prostu, no. Taka jest prawda. Najgorsze w Indiach będzie to, że jest teraz strasznie gorąco. Tam jest teraz lato. Ktoś mi nam z Indii pisał, że temperatury dochodzą 42-45 stopni. Strasznie gorąco. Przy tych wszystkich śmieciach, nasrane od krów i tak dalej. Pod tym względem będzie bardzo, bardzo ciężko. Planuję tam spędzić 6, może 7 tygodni. Jeżeli będzie obóz, który będę organizował w Tajlandii pod koniec czerwca, to zostanę 6 tygodni tylko w Indiach, bo będę musiał później do Tajlandii przylecieć na jakiś czas. No ale to tak szybko tylko załatwić obóz i lecę do Europy. Za niedługo będzie ogłoszenie właśnie co z tym obozem, także zobaczycie jak ktoś by był chętny. Będzie to obóz Muay Thai 2-tygodniowy na Phuket. A pod koniec wakacji będziemy robić jeszcze raz obóz, ale MMA już, czyli będzie full wszystko. Teraz zaczynamy od Muay Thai. No, ale jakieś 6-7 tygodni tam planujemy. Planujemy napisać też e-booka z naszej wyprawy, jak wyglądała taka podróż. No zobaczymy jak to wyjdzie. To są plany, co z tego wyjdzie, zobaczymy, bo wiecie, może być tak, że po 2 tygodniach Indie nas tak zweryfikują po prostu te temperatury i tak dalej, że dobrze będzie trzeba wracać. Chociaż nie sądzę, ale różnie może być. Wszystko się może wydarzyć, także nie ma co. Czy podsumujesz koszta tej miesięcznej wyprawy po Wietnamie? Zdrówka i powodzenia. Dziękuję bardzo. Tak, podsumuję. Myślę, że jakoś w ostatnim odcinku prawdopodobnie powiem, ile mniej więcej mi wyniosła cała wyprawa po Wietnamie. No mniej więcej wiem po prostu, ile tam na konto, z konta wyciągałem pieniędzy, ile mnie motocykl wyniósł, ile bilety wyniosły. Thank you so much. Także myślę, że to podsumuję. No, teraz jak tak myślę, ile tam mogło być, to coś koło 7 tysięcy mogłem wydać na wszystko. Nie wiem, nie ma co liczyć. Będę miał później wszystko czarno na białym, to wtedy powiem. Czy planujesz spotkanie z bazą? Pozdrówki, pozdrawiam baza. Nie, na razie baza jest gdzie indziej, po drugiej stronie świata. Ja tutaj, on na razie zostaje tam, a ja na razie zostaję tu. No, ale z bazą to już się znamy przecież. No. Czy w Wietnamie legalne jest hodowanie? A to pewnie chodzi o to, bo wczoraj pokazałem. Aha, to wy jutro to dopiero zobaczycie. Ale na Instagramie, jak nie jesteście, to zapraszam na mojego Instagrama. Grzesiu, podaj tutaj. Można na bieżąco. Przejeżdżałem po prostu przez Hajiang, pętlę, no i tam ludzie hodowali trawkę. No, pola były tego po prostu. I czy jest legalne? Nie wiem. Może tak, może nie. No, w górach to tak było widać, no, gdzie indziej to raczej nie widać. Nie wiem, ciężko powiedzieć. I kogo biję na następnym Fame? Może sam zaproponuj kogoś swojej wadze, na przykład Arka Tańcule. Ja tam z Arkiem Tańculą mógłbym się bić. No on mi sam kiedyś zgłosił gotowość, że on by mógł się ze mną zmierzyć w Fejmie, także jeżeli będzie chciał, no to dlaczego nie? No ja tam jestem chętny. Ja wam powiem, że ja mam bardzo mały wybór zawodników w Fejmie, także ktoś tam się będzie chciał ze mną bić, to biorę. Nie ma co wybrzydzać, naprawdę. Zobaczymy, no kogo dadzą, tego dadzą. No mam nadzieję, że się... plany są takie, że mam walczyć w tym roku. Niby kogoś dla mnie mają, ale to się jeszcze okaże. Wszystko będę wiedział w połowie maja albo pod koniec maja. Jakoś tak. Na jakich festiwalach muzycznych byłeś? Który najbardziej Ci się podobał i czy wybieram się w najbliższym czasie? Ja bardzo dużo jeździłem po festiwalach muzycznych. Oczywiście takich techno. Byłem na Ultra w Miami, Ultra w Chorwacji parę razy, na Tomorrowland byłem 4 razy, na Sunburn w Indiach byłem, w Greenfield w Anglii, Amsterdam Music Festival. No naprawdę byłem w wielu krajach na różnych festiwalach i zdecydowanie moim numerem 1 jest Tomorrowland. Tomorrowland to jest po prostu taka impreza, że jeżeli nawet ktoś nie lubi takiej muzyki i się nie interesuje, to tam jest taki klimat, to jest całe miasto zbudowane po prostu. Jest to impreza, którą bardzo warto przeżyć i niech mi każdy uwierzy, że jak ktoś pojedzie raz sorry, frytek. No, jak ktoś pojedzie raz, to będzie chciał jeździć co roku. Tak to wygląda. Teraz przez 2 lata oczywiście nie były organizowane, w tym roku już są. Także w lipcu, pod koniec na pewno jestem na Tomorrowland. Może się uda Ultra Music Festival w Chorwacji, albo coś jakoś w sierpniu. Nie wiem, to wszystko zależy od tego, czy będę miał walkę pod koniec sierpnia. Bo albo się będę bawił w wakacje, albo będę trenował.
Czy planujesz odwiedzić Wenezuelę? Kiedyś tak, kiedyś na pewno planuję. Jak podróżowałem po Ameryce Południowej, chciałem ją odwiedzić, ale była zamknięta, nie wpuszczali nikogo, wiadomo dlaczego, przez tą straszną chorobę. Jakie jest najlepsze miejsce do życia według Ciebie? No jak dla mnie najlepszym miejscem do życia jest Tajlandia. No, ja to już powtarzałem dużo razy. Uważam tak cały czas. Ale mi siadło na gardle. Ja kawałek frytki przykleił. Uważam tak cały czas, no bo naprawdę no, tyle co widziałem na świecie, w tylu krajach, w których byłem, to jednak Tajlandia i tak jest zawsze w moim sercu. Ja tam się po prostu czuję najlepiej. Tam jest spokój, wszystko mam co potrzebuję. Poznałem Ale, to jest też świetne. Kto by pomyślał, że ja poznam w Tajlandii Polkę i to taką super, która ma takie same zajawki jak ja. To jest świetne. Dobra, lecimy dalej. Jak po przeszczepie? Czy włosy rosną i dlaczego to wygląda tak dziwnie, że z przodu są, a z tyłu nie ma? No i to jest bardzo dobre pytanie, które się powtarza co chwilę i głupie komentarze, które się powtarzają. Tym osobom, które zadały normalne pytania, jak kiedyś w komentarzach odpowiedziałem, ci co pisali głupio, na przykład zetnij ten łeb albo coś takiego, nawet nie odpisałem, ale teraz wytłumaczę, padło pytanie, to odpowiem. Podczas mojego pierwszego zabiegu, ja nie miałem włosów w ogóle na głowie. Podczas mojego pierwszego zabiegu miałem jak to się mówi, ale by zatkało. Miałem zrobione 3000 graftów z przodu. Dokładnie. Miałem 3000 graftów i tylko weszło mi naprzód. Drugi zabieg będę miał w lipcu, który robi tutaj, drugą część głowy. I to nie jest tak, że to się nie udało, bo to się udało i to bardzo. Ja mam normalnie włosy na głowie, ja nie miałem ich wcześniej. Jak mam, wiadomo, jak ściągam C-czask i tak dalej, kask, no to nie wygląda to dobrze, bo nie. Ale jak mam ułożone na paście, to bardzo fajnie to wygląda, przynajmniej dla mnie. Nie każdemu się musi podobać, ja to szczerze mam w dupie, czy komuś się podoba moja fryzura, czy nie. Także ludzie sobie mogą odpuścić to, zetnij te włosy i tak dalej. Jak będę chciał, to zetnę, jak będę chciał taki chodzić, to będę chodził. Proste. Pamiętajcie, róbcie tak, żeby wam było przyjemnie, a nie wszystkim dookoła. A mi się podoba, a to najważniejsze. Jakie jest Twoje ulubione miejsce w Europie? Hiszpania, zdecydowanie. Bardzo lubię Hiszpanię, bardzo, bardzo. Znaczy, dobra, miejsce, no raczej kraje, miejsce to ciężko powiedzieć, ale kraj to Hiszpania. W jakim kraju kobiety zrobiły na tobie największe wrażenie? Nie tylko pod względem wyglądu czy zachowania, ale również pod kątem bliższego kontaktu. O, to jedno z drugim się nie łączy, no bo tam, gdzie były najpiękniejsze, to nie było żadnych bliższych kontaktów, a były piękne i fajne. Gdzie? Polki są najlepsze. Co nie? Pamiętaj, najładniejsze są Polki. No, ale poza Polkami w Brazylii były piękne kobiety. Ojeju. Kolumbia. I w Kolumbii było bardzo dużo dziewczyn z Wenezueli. Chyba najlepsze, jakie na świecie były. To chyba tyle. Jakie kraje będziesz odwiedzał jeszcze w ciągu 6 miesięcy najbliższych? No to będą tak, Indie będą. Później w Europie, no to będzie tam jakaś Grecja, Hiszpania, Holandia, coś tam może jeszcze dodatkowego. Chciałem do Petry polecieć, Petrę zobaczyć w Jordanii, ale to zobaczymy jeszcze. Później lecę do Stanów. Przez jakieś 2,5 miesiąca będę siedział w Stanach i podróżował tam. Prawdopodobnie kamperem lub samochodem. Zobaczymy, czy się uda coś tam załatwić. A później Ameryka Południowa, ale w Ameryce Południowej to jeszcze nie wiem dokładnie co będzie. Na pewno będzie Chile, Boliwia i Argentyna na 100% i Peru. Te 4 będą na 100%. A co więcej, zobaczymy. Nie wiem, na ile czas wystarczy. Chciałbym bardzo spełnić jeszcze jedno ze swoich marzeń i przepłynąć się takim wielkim statkiem, takim Symphony of Sea się nazywa, no taki wielki wycieczkowiec po prostu. To jest takie moje marzenie, które chciałbym spełnić. Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie układało. Czas pokaże. Na razie muszę zrobić swoje i przeżyć Indię, zrobić fajną serię z Indii, a co będzie później, się okaże. O, muszka. Kolejne fajne pytanie, na które tak naprawdę można dość dużo opowiedzieć i myślę, że każdego z Was zainteresuje. Ci, którzy oglądali Tajlandię i Wietnam. Jak porównujesz Tajlandię do Wietnamu? Czym się te kraje różnią? Wszystkim prawie. Naprawdę. Popatrz,
Na przykład tak, ludzie między Tajlandią a Wietnamem, moim zdaniem w Tajlandii są milsi. Więcej osób mówi po angielsku na pewno, tutaj bardzo mało osób mówi w Wietnamie po angielsku. W Tajlandii jednak inaczej to wygląda. Co dalej? Jedzenie. Nieba, ziemia, po prostu. W Tajlandii jedzenie jest przepyszne. Tam praktycznie wszystko mi smakuje, bo jest tak dobra kuchnia. Tutaj mam bardzo ciężko z jedzeniem. Bardzo, bardzo, bardzo. Nieraz pół dnia jeździłem na motorze głodny, bo nie mogłem nic znaleźć fajnego. Wiadomo, wszędzie można dostać bagietkę albo tą zupę pełną, ale ile też tego można jeść? No, codziennie przez miesiąc tego nie będę jadł, bo już miałem dość po prostu tego jedzenia. A zamawiałem coś parę razy i trafiałem po prostu takie, że się nie dało tego zjeść. To pod tym względem też było słabe. Tajlandia, Wietnam, na przykład plaże. No, nie znajdziecie w Wietnamie tak pięknych miejsc jak w Tajlandii znajdziecie, na przykład samą Phi Phi choćby. No nie ma tu takich miejsc, po prostu nie ma. Plaże w Tajlandii są dużo ładniejsze. Ceny są bardzo podobne. Kiedyś, jak tutaj byłem, wydawało mi się, że Wietnam jest super tani, mega tani. Już tak nie jest. Zmieniło się, to wcale już nie jest tak mega tanio, jak było kiedyś. No, ceny, ludzie. Kurde, no też nie mogę powiedzieć, bo na przykład z nikim tu tak nie miałem takich kontaktów, wiecie, jakiś, żeby z kimś tam gdzieś wyskoczyć i tak dalej. Myślę, że ludzie tu są troszkę bardziej zamknięci niż Tajowie. W Tajlandii chyba troszkę jest, ludzie są bardziej otwarci i w ogóle zdecydowanie bardziej uśmiechnięci, no ale Tajlandia to kraina uśmiechu. I było jeszcze, czy bym chciał, na przykład jeżeli nie Tajlandia, czy bym chciał zamieszkać w Wietnamie. Nie, myślę, że nie. Myślę, że bym nie chciał tutaj mieszkać, choćby ze względu na jedzenie. Ja jednak, dla mnie jedzenie, ja kocham jedzenie. Dla mnie jedzenie to jest naprawdę bardzo ważny rytuał codzienny, no każdego, no musi jeść, ale ja lubię dobrze zjeść. Lubię jeść smacznie i jak już mam jeść, to ma mi smakować bardzo, a tutaj mógłbym mieć z tym problemy. Musiałbym naprawdę wymyślać albo znaleźć jakąś, no nie ma takiej opcji nawet. Naprawdę Tajlandia bije na łeb na szyję Wietnam pod wieloma względami. Nie mówię, że tu jest źle, bo fajnie jest w Wietnamie. Naprawdę jest dużo pięknych rejonów. Fajnie było drugi raz odwiedzić Wietnam. Trzeci raz już raczej nie przyjadę, bo po co? Nie ma po co. Zobaczyłem wszystko, co chciałem zobaczyć. Ostatnim razem właśnie jak tu podróżowałem, nie dałem rady zwiedzić północy, ponieważ już padało. Trafiłem z pogodą słabo, że tutaj się zaczęła zima i nie dało się. Tym razem zwiedziłem i uważam, że Wietnam północny jest lepszy od południowego. Zdecydowanie. Także jeżeli ktoś z Was będzie myślał, do którego Wietnamu przylecieć, znaczy dobra, Wietnam jest jeden, ale do której części, czy północ, czy południe, zdecydowanie polecam bardziej północ. Bo nawet jeżeli nie podróżujecie motorkiem, od Hanoi możecie wszędzie dojechać w te miejsca, które byłem. Ninh Binh, takie piękne miejsce, to na te skały się wspinałem, to macie 2 godzinki z Hanoi, może 2,5. Bo akurat parę Polaków, których spotkałem, oni tak przyjechali. Kolejne, Cat Ba albo Halong Bay, to też jakieś 3 godzinki i jesteście jakimś busem, może no 3,5. Wodospad, no to wodospad był dość daleko. Tam na samą wycieczkę jechać na wodospad, to nie wiem, czy by się Wam opłacało w ogóle, żeby go zobaczyć i jechać taki kawał drogi. Pętla Ha Giang, miejsce, które musicie obowiązkowo zobaczyć, będąc w północnym Wietnamie. Dla mnie najpiękniejsze miejsce, naprawdę. Zobaczycie teraz na 2 dni do przodu, będą vlogi. Zobaczycie wszystko. Przecudowne miejsce. Bardzo warto było tutaj przyjechać. Jestem bardzo zadowolony, że to zrobiłem. Ale wykończyła mnie ta trasa. Wykończyła mnie i to bardzo. Ale też jest fajna opcja taka, bierzecie sobie po prostu busa, przyjeżdżacie tutaj do miejscowości Ha Giang i jest wiele hosteli tutaj, które są stay and go, czy coś takiego, że zostajecie w hostelu, ale wypożyczacie od nich motorek lub wycieczkę, że jedzie na przykład 10 motorków jedna za drugim. Dzisiaj 3 takie wycieczki mi mijały. I oni właśnie jadą w trasę na przykład 3 dni dookoła tej pętli, bo ona ma około blisko 300 km. I wracacie z powrotem do Hanoi. Da się to wszystko załatwić po prostu. Nie trzeba podróżować motocyklem, ale pętlę trzeba motocyklem przejechać, bo to jest trasa motorowa, czyli taka, którą trzeba właśnie zrobić motocyklem. No. To by było chyba na tyle, bo pytania się już skończyły. Czekajcie, sprawdzę jeszcze raz. Tutaj się skończyło. To było.
Dobra, to by było na tyle. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Jak oglądacie to w środę akurat, to zapraszam wieczorem na live'a. Pogadamy jak coś w środę. Na pewno jest fajnie na tych live'ach pogadać. Wiadomo, nie na każde pytanie daję radę odpowiedzieć, bo jest bardzo dużo, ale staram się. Myślę, że fajnie się gada. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie. Na razie. Simply free.